Jak już było na jednym wideo, dzisiaj się wybrałem do takiego sklepu z obrazami. I jak przyszedłem do tego, jak przyszedłem do tego sklepu, to facet mi od razu wręczył darmowo. Dowiedział się, że jestem Polakiem. Pewnie też jakiś chwyt marketingowy, ale mimo wszystko miło. Darmowo mi włożył po prostu... Chwila, odłożę drinka, żeby pokazać. Włożył mi krzyż na szyję i powiedział, że za darmo mi go daje. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? No, ja jestem wyznania chrześcijańskiego i jak najbardziej nogą, ręką i wszystkim, co mogę, za Jezusem. Grzeszę, bo grzeszę, nie jestem ideałem. No ale to jednak moje wyznanie i bardzo mi zaimponowało, że jednak wręczył mi krzyż za darmo, potwierdził, że są krajem chrześcijańskim, że wierzą jednak w tego samego Boga, w którego no ja wierzę, przynajmniej w moim rozumieniu. No i podobało mi się to po prostu i myślałem, że warto o tym wspomnieć. A dlaczego o tym mówię? Bo chcę do czegoś nawiązać, co mnie zainteresowało. Kraj jest rozdarty na dwie sprawy. Z jednej strony mamy ludzi, którzy deklarują się chrześcijanami, sprzedają krzyże i tak dalej. Ale z drugiej strony, na przykład mogąc zamówić sobie jedną z wycieczek, miałem do wyboru taką wycieczkę, bardzo chciałem tam jechać, powiem szczerze, bardzo chciałem. Była taka wycieczka, że spływ jakąś łódką czy czymś po jakiejś rzece tutaj w okolicy, myślę, że to by był ubaw Popachy. I na końcu tego spływu mieliśmy przeżyć prawdziwy rytuał łudu. I ja bardzo chciałem zobaczyć ten rytuał łudu. Z mojej perspektywy to jest jakieś rytuały i modły skierowane do duchów nieczystych, demonów i tak dalej. Ale mimo wszystko bardzo, bardzo chciałem to zobaczyć po prostu na własne oczy, jak to przebiega, jak to się dzieje. No ale niestety ta wycieczka była tylko w dwóch językach, hiszpańskim i francuskim. Nie mieli nikogo, kto by mógł cokolwiek mi przetłumaczyć na angielski. No i w rezultacie zrezygnowałem z tego, bo trochę głupio by mi było spędzić 3 czy 4 godziny jedynie jako obserwator i nie rozumiejąc nic, dosłownie nic, co się dzieje. Więc zrezygnowałem z tego, ale chodzi mi o samą rzeczywistość i sam fakt, że w tym kraju mamy rozdarcie między jednak chrześcijańską rzeczywistością, rozdziałem między tym, co dobre i złe, tym, co od Boga pochodzi i tym, co jest od duchów nieczystych, nawet jeżeli to jest związane z jakimś pseudoleczeniem i niby dobrymi rzeczami, ale niekoniecznie pochodzącymi od dobrych źródeł. No i ciekawe jest to dla mnie, tak? A z drugiej strony mamy tę drugą rzeczywistość, gdzie ludzie wierzą w te voodoo. Nie jestem pewny, jak to się wymawia. W sklepach można kupić nawet jakieś lalki voodoo w różnych kolorach. Czerwony bodajże z miłością związany. Biała lalka jest pod pretekstem jakichś leczniczych rzeczy i czarna lalka jest samo przez siebie chyba wiadomo, związana ze złorzeczeniem, śmiercią, klątwą i tym podobnymi rzeczami. No, także dość ciekawe. Tu dużo ludzi siedzi, chyba czekają na przystanku, nie wiem, może z pracy wracają czy coś, kamizelki mają. Także bardzo ciekawa sprawa jest. Nie wiem, jak oni się na to zapatrują. Muszę jakiegoś lokalnego człowieka złapać i wypytać porządnie o to, bo jestem bardzo zaciekawiony. Czy to jest takie powszechne te łudu tutaj, czy to jest takie... czy to jest takie, wiecie... Coś tam jest, ale niekoniecznie w tym bierzemy udział. To jest ciekawe. Może będę miał okazję, to zapytam kogoś. Tu chyba ludzie czekają na jakiś powrót z pracy czy coś, bo bardzo dużo ludzi się zebrało. No już taka godzina, że się zbierają z roboty czy z czegoś. Także ci, co twierdzą, że osoby o czarnym kolorze skóry nie pracują, totalnie są w błędzie. Ci ludzie pracują ciężko na swój chleb, na jedzenie, na swoje dzieci.
I takie generalizowanie ich wszystkich i mówienie w negatywach jest naprawdę nie na miejscu, bo... Hola. No, okej, gracias. Także no... Tak zaściankowo patrząc, ludzie żyjący w jakimś odległym kraju, gdzie po prostu przeważa białoskóry człowiek, potrafią myśleć co myślą lub powtarzać stereotypy jakie powtarzają. O, patrzcie, to jest ciekawe. Żeby się nikt po murze nie wspinał, zamiast drutu kolczastego wymyślili sobie szkło i butelki. Też nie głupi pomysł na zabezpieczenia, ale czy skuteczny? Tutaj mur po prostu rozwalili. No w każdym razie sprawa jest ciekawa z mojej perspektywy. Nie wiem jak to działa. Chcę kogoś wypytać o te voodoo, bo może nie będę miał okazji być w takim kraju, gdzie to się praktykuje na jakąś skalę i nie będę miał okazji się dowiedzieć, co ludzie, którzy to praktykują, o tym myślą. Albo nawet głębiej. Jakbym znalazł kogoś, kto potrafi choć trochę po angielsku rozmawiać, chciałbym go zapytać, czy czuje efekty uboczne uprawiania voodoo. Czy ma jakieś mary senne, koszmary, problemy. Czy mówią do niego jakieś duchy albo byty, czy to poprzez sny, czy też w sposób taki codzienny w postaci myśli albo jakichś tam znaków większych lub mniejszych. Bardzo mnie to interesuje, ten temat. Dla niektórych to może brzmieć jak science fiction albo trochę takie, wiecie, że gość ma świra czy coś takiego, bo kto się nigdy w takie tematy nie zagłębiał, tak to dla niego po prostu brzmi, a kto już liznął troszeczkę tej rzeczywistości duchowej, no to najzwyczajniej w świecie wie, że to jest rzeczywiste, że to istnieje. Hola. Że to po prostu istnieje i to nie są takie żarty, jak się wydaje, no. To nie są aż takie żarty, jak się to próbuje przedstawiać. Można sobie naprawdę nabrudzić, otworzyć się na różne rzeczy, które będą miały wpływ na nasze życie, świadomie lub nawet nieświadomie, i naprawdę z tego badziewia się wygrzebać może zająć nawet kilka lat. I mówię to na swoim przykładzie, bo chcąc nie chcąc, mimo że szukałem odpowiedzi Boga, to się zacząłem grzebać trochę w okultyzmie, tak szeroko pojętym okultyzmie, bo okult oznacza po prostu coś tajemnego, wiedzę tajemną. Dzisiaj się o tym mówi tak troszeczkę z grubsza, jako od razu coś demonicznego, co nie do końca jest prawdą. Bo nawet w kościele mamy okult. Nawet w kościele są rytuały, czy jakieś, jak to się nazywa po polsku, duchowni mają swoje jakieś sakramentalia i tym podobne rzeczy, które są owiane jako taką tajemnicą. I sam fakt, że to jest tajemnica, mogłoby być nazwane okultem. Ale kiedy się tak powszechnie w mainstreamie, jak to się mówi, czyli w takich ogólnych mediach mówi o okultyzmie, to się mówi raczej w kluczu czegoś negatywnego, czegoś, że demony, szatan, zło i tak dalej. Co nie do końca jest prawdą. Ale w każdym razie się grzebałem w różnych rzeczach i niestety też miałem swoich kilka doświadczeń, niekoniecznie pięknych i ciekawych, ale dających mi do myślenia i otwierających mi umysł na wiele rzeczy i rzeczywistości wokół mnie, które mnie paradoksalnie zamiast oddalić od Boga, wręcz przeciwnie, utwierdziły w przekonaniu, że Bóg jest i żeby się do Niego zbliżyć, bo tylko tam będę bezpieczny. Ale nie chcę przynudzać tym, bo to nie dla każdego temat. Dla mnie to jest temat, który lubię poruszać, ale nie każdy to lubi. Tu jakieś owoce rosną, nie wiem co to jest, ale na drzewach coś rośnie małego. Ciekawe co to jest, nie poznaję tego drzewa. Ostatnio byłem tam w prawo
Tam była brazylijska i meksykańska kuchnia, a tutaj po lewej jest ten lobster, czyli chyba seafood różny. I mniej więcej tak to się prezentuje. Także no zaraz zobaczę. Też dzisiaj około 9 ma być jakaś impreza na głównym placu. Chociaż jest nazwane Beach Party. Więc nie wiem, możliwe, że to będzie na plaży się odbywało. Myślę, że tam pójdę. Zobaczę, co to jest. Bo jutro mogę dłużej pospać, bo mam wyjazd około 15 chyba. Także zobaczę, co z tego wyjdzie. Fajnie się bawią, co? I fajne rytmy tu mają. Zupełnie nagle deszcz spadł. Mimo, że nie ma żadnych chmur burzowych. I to takie... Dobra, więc dzisiaj próbuję tak. Wziąłem sobie bagietkę, kanapkę, już z czymś w środku. Trudno mi powiedzieć, co to jest do końca. Na pewno jakieś pomidory, ser. Były tam też z szynką, ale wiadomo, no ja ominąłem. Do tego mam białą fasolkę tutaj. Tu mam 2 rodzaje sera, trochę marchewki. To coś się nazywa yum i jest gotowane i nie wiem, co to jest, spróbuję to. Tutaj wziąłem banana w jakimś sosiku, pancake'a i pod spodem jeszcze mam tosta, a tutaj bełtane jajka. Ola. Idę się trochę zamoczyć. Muszę coś sprostować. Sprawdziłem. Całe szczęście dla mnie nie tylko alkohol tu mają. Owszem, w barze głównie alkohol i takie gazowane napoje jak cola i tym podobne. Ale w bufecie mają nalewaki z sokami różnymi, na przykład pomarańczowy, ananasowy albo punch, czyli taki miks tropikalnych owoców różnych słodkich. Także pycha. Co jest dla mnie dobrą wiadomością, bo no nie chce mi się pić ciągle tylko alkoholu, już mnie męczy to. Ostatnie 2 dni chyba tylko woda i alkohol na zmianę, więc to nie jest zbyt... Dla mnie to nie służy, bo ja tyle nie piję zazwyczaj. Więc tak, w ogóle to dowiadywałem się o tym tak zwanym voodoo. Ciekawostka, chyba się to prawidłowo wymawia voodoo. No ale ja będę mówił voodoo, bo tak się raczej u nas gdzieś tam w Europie wymawia i
Myślę, że tak będzie bardziej zrozumiałe. Próbowałem sobie zabukować wycieczkę właśnie Szukałem dzisiaj z rana na internecie. Siedziałem, troszeczkę kodowałem, a później zacząłem szukać po pierwsze transportu do Punta Cana, do miasta, żeby w sobotę tam pojechać. Bardzo drogi ten transport, ale może coś ogarnę. I druga rzecz to sprawdzałem właśnie te rytuały voodoo. Czy gdzieś mogę iść na to, najlepiej z angielskim jakimś człowiekiem, który może coś przetłumaczyć. Niestety nie jestem pewny. Coś znalazłem, wysłałem do nich wiadomość, ale odpisali mi totalnie po hiszpańsku. Więc muszę to w translatora wrzucić, oni prawdopodobnie nie znają angielskiego. Więc nie wiem, czy mi się to uda. Ale kilka ciekawostek mogę powiedzieć o całym tym voodoo. Voodoo znaczy w ich języku Bóg, a dokładniej to spirit, czyli duch. No, tak jak w Biblii mamy, że Bóg jest duchem. God is a spirit. Oczywiście nie twierdzę, że to samo, tylko chodzi mi o sam koncept, co to słowo znaczy. Ciekawostka w tym wszystkim jest taka, że z tego co wiem, to pochodzi z Haiti. Haiti jest tak mniej więcej ta sama wyspa co Dominikana, tylko że zachodnia część Dominikany. No nie Dominikany, bo Haiti to co innego, ale zachodnia część tej samej wyspy. Mniej więcej połowa tej wyspy to Dominikana, druga połowa to Haiti. I stamtąd pochodzi te całe voodoo. Z tego co wiem, tam dużo osób to praktykuje. Lokalsi mówią, trochę słyszałem, że Haiti nie jest bezpieczne, że tam no, handel ludźmi jest, porwania, dużo takiego półświadka narkotykowego, ale nie wiem, czy to prawda, to mogą być tylko plotki. A ja nie chcę po prostu źle gadać o kraju, w którym nigdy nie byłem, tak? Może kiedyś tam będę, to się przekonam sam. W każdym razie tam podobno praktykują voodoo mocniej, około połowa narodu to robi. I praktykują go trochę drastyczniej, czyli nawet składają ofiary ze zwierząt, korzystają z krwi, wzywają duchy, wprowadzają się w trans i tak dalej. Tutaj jest taka odmiana dominikańskiej wersji voodoo, gdzie no chyba nie składają żadnych ofiar w takim sensie ze zwierząt, ale składają ofiary bardziej chyba na zasadzie darów jakichś, wiecie, jedzenie i takie rzeczy. I w ich wierzeniu jest tak, że Bóg, kiedy stworzył świat, ten główny spirit, jak stworzył świat, to opuścił go, gdzieś tam se poszedł w swoją stronę, to nazwijmy. I oni wierzą, że po prostu zostawił za sobą tutaj taki świat niewidzialny, duchy, które żyją pośród nas i mają rozróżnienie na chyba 12 albo i nawet 20 rodzajów tych duchów różnych. I jeden z nich się śmiesznie nazywa, bo nazywa się zombie, tak jak my to znamy z jakichś filmów, Hollywood i tak dalej. Aczkolwiek te zombie to są ludzie, którzy później się chyba, nazwijmy to, wcielili w sensie takim, że ich życie przeszło później w życie albo zwierząt, albo roślin i to się chyba u nich nazywa zombie. W każdym razie no z tego co wiem, tutaj się mniej to praktykuje. 2 źródła miałem i 2 trochę inne sprzeczne informacje mi dały, bo jedno źródło mówiło, że jest totalnie zabronione voodoo na Dominikanie, a drugie źródło twierdzi, że po prostu nieliczna ilość ludu to praktykuje, no ale jednak większa część jest chrześcijańskiego wyznania. Także nie wiem, jak się na to zapatruję. No ale jest dość ciekawe po prostu. Mimo wszystko jest dość ciekawe. Warto poczytać, się trochę o tym dowiedzieć. Oni tam mają jakieś swoje rytuały, gdzie w rytmy bębnów i różnej muzyki, trochę jak Indianie mi się to kojarzy, że wprowadzają się w jakiś trans i łączą się z tym duchem wszystkiego. U Indian to chyba się nazywa Spirit of the Hawk, czyli duch jastrzębia czy coś w tym stylu, bo dla nich chyba jastrząb jest takim symbolem po
po prostu no Boga, tego stwórcy wszystkiego. Oczywiście tylko symbolem, nie w sensie, że oni tam się, nie wiem, czczą czy modlą do tych jastrzębiów. W każdym razie, no tak mniej więcej rozumiem te voodoo na dzień dzisiejszy. Wiem, że właśnie się w trans wprowadzają, wtedy zaczynają właśnie z jakimiś chyba duchami, bytami, tymi około 20 rodzajami wchodzić w jakieś, nie wiem jak to nazwać, konszachty chyba. Też wymieniają różne rodzaje tego, bo mówią o takich, które są czymś na podobieństwo aniołów, mówią o takich, które są po prostu złymi, evil spirits, czyli czymś złym, czymś niedobrym, czymś co powoduje choroby, właśnie jakieś koszmary senne, złe samopoczucia i tak dalej. No, tylko że w ich wierze oni wierzą, że po prostu Bóg zostawił tutaj za sobą te duchy i że to nie jest złe się z nimi kontaktować i że można z nimi w jakąś tam duchową relację wchodzić. Są trochę bardziej otwarci na ten świat duchowy i z ich perspektywy oni mówią, że to nie jest ani religia, ani jakieś takie właśnie rytualność, nie wiem jak nazwać. No, że to nie jest taka rytualność religijna, tylko że to jest spirytualizm, czyli jakieś takie życie duchowe, tak oni się na to zapatrują. I że po prostu są świadomi istnienia i tych dobrych i tych złych bytów i mają swoje na nie nazwy jakoś tam powydzielane. No i tyle mniej więcej na razie o tym wiem. Jak coś jeszcze ogarnę, to może dam znać. Także siema.